o godzinie 9:30 rano 29 kwietnia 2022 roku zastępca dyrektora Centrum Zatrzymań, 56-letnia Vicky White, wjeżdża radiowozem do garażu zakładu karnego. Kilka sekund później wychodzi, prowadząc ze sobą 2-metrowego mężczyznę skazanego na dożywocie. To, co wydarzyło się dalej, wstrząsnęło nie tylko kolegami i bliskimi kobiety, lecz także całą opinią publiczną stanu Alabama. Na początku lat 2000 Vicky Sue Davis po raz pierwszy i ostatni wyszła za mąż za Tommy'ego Wildera Barra. Nie mieli dzieci, a do rozwodu doszło po około 5 latach, w 2006 roku, z powodu problemów męża z alkoholem. W tym samym roku 40-letnia Vicky podjęła pracę w lokalnych organach ścigania. Całe życie spędziła w hrabstwie Lauderdale i nigdy nie planowała takiej kariery. Jednak wciągnęła ją praca w zgranym zespole i w ciągu 16 lat awansowała aż do stanowiska zastępcy dyrektora Centrum Zakładów Karnych. Zasłynęła jako lojalna i oddana pracownica, wykonująca swoje obowiązki w sposób wzorowy. Cieszyła się szacunkiem i zaufaniem kolegów. W ciągu ostatnich 8 lat aż 4-krotnie została nagrodzona tytułem Pracownik Roku. Wiosną 2022 roku przyznano jej to wyróżnienie po raz 5, a ceremonia miała odbyć się na początku maja. Ostatnie tygodnie przed zaginięciem, pod koniec marca, na początku kwietnia, Vicky sprzedała swój dom za około $95,000, choć jego rynkowa wartość wynosiła około $235,000. Następnie przeprowadziła się do matki. 29 kwietnia, w dniu zaginięcia, wszystko zaczęło się zwyczajnie. Rano Vicky zadzwoniła do matki, pytając o zdrowie chorego psa. Potem służbowym samochodem wjechała do garażu zakładu karnego. Minutę później wyszła z budynku w towarzystwie więźnia w pomarańczowym kombinezonie. Tym mężczyzną był 38-letni Casey White. Nie łączyły go z Vicky żadne więzy rodzinne ani małżeńskie, jedynie zbieżność nazwisk. Casey został aresztowany w 2015 roku za serię przestępstw, napaść z użyciem noża na 58-letnią mieszkankę Alabamy, włamanie do domu i kradzież mienia. W czerwcu 2022 roku miał stanąć przed sądem, gdzie groziła mu najwyższa kara. Na co dzień przebywał w zakładzie stanowym, ale ze względu na przedłużające się procesy był okresowo przenoszony do centrum hrabstwa Lauderdale, tego samego, gdzie pracowała Vicky. Tego dnia powiedziała współpracownikom, że zawiezie więźnia na badania lekarskie, a później sama uda się do lekarza. Jednak nie doszło ani do rozprawy, ani do wizyty lekarskiej. Dopiero 6 godzin później, gdy Vicky i Casey nie wrócili, wszczęto alarm w biurze szeryfa. Szeryf opisywał Vicky jako wzorową pracownicę i nie mógł uwierzyć, że uciekła z własnej woli. Szybko jednak wyszło na jaw, że od kilku miesięcy mówiła o przejściu na emeryturę i dzień przed zniknięciem złożyła odpowiednie dokumenty. Matka nic o tym nie wiedziała. 29 kwietnia przygotowała kolację jak zwykle, ale odpowiedzi od córki już nie otrzymała. Co więcej, Vicky złamała wewnętrzne procedury. Według regulaminu Casey White zawsze powinien być eskortowany przez co najmniej 2 zastępców szeryfa. Ona wyprowadziła go sama. Śledztwo ujawniło, że plan ucieczki był starannie przygotowany. Na 5 tygodni przed zniknięciem Vicky sprzedała dom i wypłaciła $90,000 w gotówce. Kupiła samochód Ford Edge, który zaparkowała przy centrum handlowym 6 km od pracy.
Zakupiła męskie ubrania dla Casey'ego i kilka ciemnych peruk do kamuflażu. Nabyła także dodatkową broń palną. 4 maja w mieście Evansville w stanie Indiana kierownik myjni zgłosił porzuconego pick-upa Ford F-150. Kamery pokazały, że dzień wcześniej prowadził go Casey White. Okazało się, że ich Ford Edge zepsuł się w Tennessee. Wtedy kupili pick-upa, a później kolejny samochód, Cadillaca, i kontynuowali podróż. 9 maja policja otrzymała informację, że Vicky i Casey nadal przebywają w Evansville. Ich Cadillaca zauważono przy motelu 41. Gdy funkcjonariusze przybyli na miejsce, zobaczyli Vicky w peruce, wychodzącą z pokoju. Wsiadła z Casey'em do samochodu i odjechała. Rozpoczął się pościg. Po około 3 kilometrach Cadillac wpadł do rowu i przewrócił się. Casey został wyciągnięty żywy, natomiast Vicky znaleziono bez oznak życia, z pistoletem w ręce. On twierdził, że jego żona strzeliła do siebie. Vicky przewieziono do szpitala, lecz lekarze nie zdołali jej uratować. Według śledczych Vicky odebrała sobie życie, nie chcąc trafić do więzienia i zostać aresztowaną przez własnych kolegów. W samochodzie znaleziono $29 000 w gotówce, kilka peruk i broń palną. Ostatecznego planu ucieczki nigdy nie udało się ustalić. Wiadomo jedynie, że większość czasu spędzili w motelu, rejestrując pokój na nazwisko innej osoby. Przyjaciele i współpracownicy do dziś nie mogą zrozumieć, dlaczego wzorowa funkcjonariuszka, wielokrotnie nagradzana, zdecydowała się na taki krok. Zamiast świętować kolejne wyróżnienie pracownika roku, jej rodzina musiała się z nią pożegnać. Napiszcie w komentarzach, co sądzicie o tej historii. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia.